Hej, hej, witam Was na swoim kanale, ja jestem Paulina i w dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak na szydełku wykonać taki letni crop top. Jeżeli interesuje Was taki film i chcecie ich więcej na moim kanale, to koniecznie zostawcie mi subskrypcję, łapki i zapraszam do oglądania. Top jest w takim rozmiarze S na M i szerokość topu to jest 44 cm, długość topu mierzona od dekoltu to jest 28 cm, mierzona od pachy to jest 20 cm, ramionczko od dekoltu 15 cm i sama szerokość dekoltu to jest 18 cm, szerokość ramionczka to jest 7 cm. Do wykonania topu zużyłam 5 motków tej bawełny od Dropsa. Tutaj mam biały kolorek. Na miniaturce prawdopodobnie umieszczę taki sam top w kolorze zielonym. W opisie znajdziecie dokładny numerek tamtego koloru. Ta włóczka, jak i wiele innych, jest dostępna na stronie kokonki.pl i na hasło Migaja10 macie 10% zniżki. Zajrzyjcie do opisu, bo tam umieszczę wszystkie informacje. Szydełko w rozmiarze 4,5, nożyczki, igła, trochę markerów i możemy zabierać się do pracy. I mam już pętelkę na szydełku. Zostawcie sobie spory zapas tej włóczki, dlatego że my robimy ten top od góry do dołu. Zaczynamy od ramionczek, więc ta włóczka posłuży nam później do zszycia tych ramionczek. I teraz zróbcie 10 oczek łańcuszka. I co robimy dalej? Będziemy na zmianę pracować półsłupkami i słupkami. W jednym oczku będziemy robić półsłupek, w kolejnym słupek, w kolejnym półsłupek, słupek i tak po kolei. Pierwsze oczko zostawiam, wbijam się w to drugie. Ja wbijam się oczywiście w tą taką jakby tylnią pętelkę. Zróbcie tak, jak Wam wygodniej. Dwie pętelki na szydełku, przeciągam włóczkę, robiąc pierwszy półsłupek. W kolejnym oczku robię słupek, więc nawijam sobie włóczkę na szydełko, wbijam się w kolejne oczko, zbieram włóczkę, mam 3 pętelki na szydełku, przeciągam najpierw przez dwie, zbieram włóczkę i przeciągam przez kolejne dwie. I w kolejnym oczku robię półsłupek, w kolejnym znowu słupek, w kolejnym półsłupek i tak do końca tego rzędu, tak żeby skończyć półsłupkiem. Pierwszy rząd jest przerobiony, robię więc oczko łańcuszka, przechodzę do rzędu drugiego i znowu zaczynam półsłupkiem, w kolejnym robię słupek i w taki sposób cały czas na przemian przerabiam każdy rząd. I tych rzędów łącznie chcemy mieć 13. Jeden już mam, zostanie mi teraz 12 do zrobienia i kiedy te 12 rzędów przerobicie, to pokażę Wam, co robimy dalej. Trzynaście rzędów jest gotowych i teraz na końcu tego 13 rzędu zrobiłam oczko łańcuszka, ucięłam włóczkę i przeciągnęłam przez to oczko. Ta włóczka, którą będziemy później ramionczka zszywać, pozwijałam, przypięłam markerem, żeby nie przeszkadzało. I teraz odwracam sobie tą robótkę w taki sposób, żeby przejść do rzędu 14. I co robimy dalej? Robimy drugi, dokładnie taki sam panel, czyli drugie ramionczko, z tym, że w tym drugim ramionczku przerobiłam już 14 rzędów. I teraz nie ucinam włóczki, tylko pracuję dalej. Przerobię teraz 25 oczek łańcuszka i później połączę się z tym drugim ramionczkiem i będę już miała zaznaczony dekolt i połączone oba ramionczka. Więc teraz przeróbcie 25 oczek i zaraz pokażę Wam, co robimy dalej. I teraz biorę to swoje drugie ramionczko i ta włóczka, która mi tutaj wystaje, ja ją będę po prostu w trakcie przerabiania wrabiać sobie w tą robótkę, więc wbijam się od razu w to pierwsze oczko i robię pierwszy półsłupek. W kolejnym zrobię sobie słupek i do samego końca na przemian półsłupkami i słupkami przerobię ten 14 rząd.
Jestem teraz przy 15 rzędzie. Przerobiłam sobie już ten kawałek, gdzie jest ramionczko, skończyłam półsłupkiem i teraz będę przerabiać ten łańcuszek. Odwracam sobie go w taki sposób i skoro tutaj skończyłam półsłupkiem, no to tutaj muszę zrobić słupek, więc wbijam się w to pierwsze oczko tego łańcuszka i robię słupek. W kolejnym robię półsłupek i znowu słupek i tak po kolei do samego końca przerabiamy w taki sposób. I jestem w rzędzie 16 i zaczynam półsłupkiem, w kolejnym robię słupek i cały czas w taki sposób na przemian przerabiacie jeszcze 6 rzędów, czyli do rzędu 21 przerabiamy po prostu cały czas w taki sam sposób. Dotarłam do 21 rzędu. Pamiętajcie tylko, że ja rzędy liczę od samego początku. Nie zaczynam liczyć od nowa na żadnym etapie robótki. Na końcu tego 21 rzędu zrobiłam oczko łańcuszka, ucięłam włóczkę, przeciągnęłam. I teraz odwracam sobie tą robótkę w taki sposób, żeby przejść do rzędu 22. I zrobiłam sobie już 6 oczek łańcuszka i wbijam się w tą robótkę, w to pierwsze oczko, robiąc pierwszy półsłupek. I lecę sobie dalej cały czas na zmianę słupkami i półsłupkami do końca tego rzędu. I na końcu tego 21 rzędu również musimy wypuścić łańcuszek z 6 oczek. I robię jedno więcej i przechodzę do rzędu 22. I kiedy skończę robić ten 22 rząd, to zostanie mi ich do przerobienia jeszcze 22, tak żeby łącznie było tych rzędów 44. To ma być crop top, więc on będzie dosyć krótki. Jeżeli macie ochotę go przedłużyć, to spokojnie zróbcie więcej rzędów, natomiast wtedy też będziecie potrzebować więcej włóczki. I kiedy skończycie przerabiać tą część, no to potrzebujemy oczywiście drugiego, dokładnie takiego samego panelu i kiedy już go zrobicie, no to będziemy przechodzić do zszywania topu. Tak wygląda gotowy panel i na końcu przerabiania rzędów również ucięłam tej włóczki więcej, bo ona mi posłuży do zszywania później tych boków. Robicie teraz drugi dokładnie taki sam panel, a ja Wam pokażę teraz, jak zszyć ramionczka i w ten sam sposób będziemy później zszywać boki. I zszywać będę dokładnie tym samym szydełkiem, którym przerabiałam całą robótkę i wbijam się pod pierwsze, całe oczko po jednej stronie, pod całe oczko po drugiej stronie, przeciągam włóczkę, robię oczko łańcuszka, wbijam się w kolejne całe oczko, przeciągam włóczkę i robię półsłupek. I kolejne i robię półsłupek. I w taki sposób zszyję to drugie ramionczko i zszyję również boki tego topu. Top jest zszyty, nitki są pochowane. Jeżeli chcecie, możecie jeszcze obrobić ten top w jakiś sposób. Ja to zostawiam tak, mi się ten efekt podoba. Obrobiłam jedynie dół oczkami ścisłymi i to wszystko. Całą resztę zostawiam w taki sposób. Jeżeli podobał Wam się film, to pamiętajcie o łapkach i subskrypcji i do usłyszenia w kolejnym filmie.